Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW serii 7 generacji G70. Nie ma chyba drugiej marki samochodów, która ostatnio wzbudziłaby tyle kontrowersji co BMW, a już w szczególności najnowszy model BMW serii 7, które dostało kodowe oznaczenie G70. Już poprzednik po lifcie, czyli generacja G11 LCI, wzbudziła mieszane uczucia ze względu na ogromny grill, ale nowy model to jest inny poziom. To jest tak inny poziom, że po zaprezentowaniu G70 nagle G11 LCI z dużym grillem wydaje się bardzo ładne. Szok podczas prezentacji najnowszej siódemki był tak duży, jak duży jest grill przedni. Z drugiej strony, patrząc na nowe M3, M4 czy model iX, można było lekko podejrzewać, że nowa siódemka będzie brzydka, kontrowersyjna. Ten ogromny grill, który dodatkowo może świecić w nocy, jest punktem, który każdy komentuje. Ale w nowej siódemce nie ma tylko dużego, świecącego grilla. Tutaj jest też dużo innych kontrowersyjnych elementów, jak na przykład światła przednie w dwóch rzędach, jak w jakimś Hyundaiu czy Citroenie, czy tył niepodobny do żadnego innego auta, gdzie zrezygnowano ze światła przez całą szerokość, jak to było w poprzedniku, a rejestracja spadła z klapy i pojawiła się na zderzaku. I ten tył też wygląda dziwnie, jakby czegoś tu brakowało. No całe auto jest dziwne, kontrowersyjne, mi się kompletnie wizualnie nie podoba, ale szanuję za spójność. Jak zmieniamy, to wszystko i mocno. Trochę przypomina mi, jak BMW pokazało po generacji E38, która była taka gangsterska, generację E65 i również był ogromny lament fanów, że tak prawdziwe BMW nie może wyglądać. I jeśli taki był zamysł BMW, czyli kontrowersja, to szanuję, bo rozegrali to koncertowo. Każdy o tym aucie mówi. Co prawda ja w przypadku wyglądu słyszę najczęściej inwektywy, ale faktycznie mówi się o tym aucie dużo. Zresztą o wspomnianym wcześniej M3 czy M4 również mówi się bardzo dużo i że ten przód bobra jest brzydki i tak dalej, a mimo to auto sprzedaje się genialnie. Ba, nowa siódemka też podobno sprzedaje się świetnie i w Polsce bije rekordy sprzedaży. I jeszcze wracając do wyglądu, to miło, że nie ma tu atrap ani z przodu, ani z tyłu nie ma atrap wydechów. Jest tylko coś, co chyba udaje dyfuzor oraz lampy przednie, które są zaparowane. Ja wiem, że w LEDach to się czasem zdarza, ale moim zdaniem to nie przystoi w takiej klasie samochodu. Zwłaszcza, że za tą parą kryją się kryształy Swarowskiego. Tak, w opcji można mieć reflektory z kryształami Swarowskiego. I od razu dodam, że to auto świeci genialnie. Aha, i jak chcecie jeszcze bardziej zaszaleć z wyglądem, to polecam wybranie jakiegoś odpowiedniego lakieru. Ja miałem szary mat, ale można na przykład wybrać taką piękną, żółtą siódemeczkę. Prawda, że urocza? Testowany egzemplarz posiadał też M-pakiet, który jak widzicie dodaje sporo czarnych wstawek, inne felgi, przemodelowane zderzaki oraz jak widzicie znaczek BMW przedni wędruje w nieco inne miejsce. Ciekawe, jaki był cel zmiany położenia znaczka na przodzie i to dosłownie o kilka centymetrów. Macie może jakieś pomysły? Kolejną ciekawostką jest to, że nowa siódemka nie występuje już w dwóch wariantach długościowych, nie ma już zwykłej wersji przedłużonej, jest tylko jedna długość i ta długość wynosi aż 5391 mm. Tak, 5,4 metra. Aż, bo poprzednia siódemka i to przedłużona, czyli G12, miała 5260 mm, czyli była o ponad 13 cm krótsza. A krótka odmiana poprzednika, czyli G11, miała długość tylko 5120 mm, czyli od nowej siódemki jest teraz o 27 cm krótsza. Nowa siódemka jest ogromna. Szerokość nowej siódemki to 1950 mm, wysokość to 1544, a rozstaw osi to 3215 mm. Auto jest przeogromne, co widać chociażby po kołach. Ja mam 21 cali, a wcale nie wyglądają na duże koła. Ba, prześwit to 147 mm, czyli niemal 15 cm, co również jest bardzo dużą wartością. I w związku z większymi wymiarami zwiększył się też bagażnik, który ma teraz 540, a nie 515 litrów. Podobnie jak w poprzedniku, nadkola nieco psują ustawność kufra, ale i tak jest raczej wystarczający. W środku znalazłem dwa haczyki, pod podłogą akumulator, a na górze niestety gołą blachę i to z takimi plastikowymi wkrętami, które wystają. No to jest słabe. Bagażnika nie da się powiększyć ze względu na rozkładane fotele, ale o nich będzie za chwilę. Teraz popatrzcie na te schowane klamki, które kryją jedną ciekawą opcję.
Otóż auto może mieć wszystkie drzwi z siłownikami, które mogą je same otwierać. Wystarczy kliknąć na zewnątrz na taki przycisk i drzwi się otwierają. Można to też oczywiście zrobić z wnętrza, z przycisku, a także i można to wyklikać na ekranie komputera pokładowego. Na ekranie możemy otworzyć od razu wszystkie drzwi naraz, tak samo jak i wszystkie możemy od razu zamknąć. Pewnie zastanawiacie się od razu, czy da się kogoś trzasnąć tymi drzwiami? Niestety nie da się. Czasem jak stoimy za blisko, to drzwi się nie otworzą do końca, tylko właśnie kawałek. Jak siedzimy w środku i otwieramy drzwi z przycisku, to wyświetla nam się od razu komunikat, że jest coś z boku i się nie otworzą do końca. A na drzwiach dodatkowo miga listwa świetlna na czerwono. Chociaż da się kogoś lekko trafić, ale zamykając drzwi, jak ta osoba jest w środku, to jest pomiędzy drzwiami a progiem. Wtedy co prawda zadziała czujnik, ale dopiero wtedy, jak drzwi nas lekko walną. Oczywiście wciąż drzwi możemy otworzyć normalnie, chodzą one jednak delikatnie ciężej niż zwykłe, ale nie jest to jakoś przesadnie ciężko. No i skoro już otwieramy drzwi, to siadamy z tyłu. Tutaj jest bardzo dużo miejsca, ale tak jak mówiłem, nowa 7 jest bardzo dużym autem. I bardzo dużą może mieć regulację fotel, ale za pasażerem. Tutaj w opcji możemy mieć fotel, który rozkłada się niemal do pozycji leżącej. I jak widzicie, aby go rozłożyć, trzeba tą opcję wyklikać na ekranie w drzwiach. I ten ekran jest po obu stronach i ma znacznie więcej funkcji, ale o tym będzie za chwilę. Teraz niech się rozłoży fotel. Chwilę to trwało, ale warto. Następnie warto włączyć kolejny niesamowity bajer, jakim jest panoramiczny ekran w rozdzielczości 8K o rozmiarze aż 31 cali. Tak, ten ekran ma przekątną 31 cali. Szok. I nie wiem jak wy uważacie, ale ja uważam, że akurat ten bajer jest chyba genialnie rozwiązany. Zrobione to jest świetnie, ekran się pięknie rozsuwa, a jak go nie potrzebujemy, to chowa się w dachu i kompletnie nie przeszkadza. Sam mechanizm działa bardzo pewnie i płynnie, możemy zmienić kąt pochylenia, a także i odległość od naszej głowy. To samo z filmem, który możemy odpalić w różnych proporcjach, a ekran z tyłu ma złącze HDMI lub możemy odpalić aplikacje, m.in. Netflix, Amazon czy YouTube. I jeszcze wracając do tych ekranów z boku, to z ich poziomu można właśnie obsługiwać ten wielki rozkładany ekran, da się tam włączyć na przykład masaże w fotelach, rozłożyć rolety, czy zmienić oświetlenie oraz motywy wnętrza. Da się też zrobić tak, że ten ekran się zawiesi i koniec. Dopiero jak zgasiłem samochód i odpaliłem ponownie, to ekran wrócił do normy. Uważajcie więc, co odtwarzacie na tylnym dużym ekranie, bo jakbyście przez przypadek nie trafili na YouTube'a, tylko na takiego innego dla dorosłych tube'a i odpalili stamtąd materiały, to może się okazać, że to będzie leciało i nie będziecie mogli tego wyłączyć, bo akurat ekran po prawej stronie się zawiesił. Peszek. Poza tym z tyłu są oczywiście złącza, podłokietnik z ładowarką indukcyjną, gazetownik, no jest tutaj raczej wszystko. Mówię raczej, bo chyba nie znalazłem w opcjach stolika do pracy. No cóż, tutaj z tyłu nie ma biura, tylko jest kino. Wskakujemy więc naprzód, gdzie przyciski od sterowania fotelem powędrowały na drzwi. Wszystko jest oczywiście sterowane elektrycznie, łącznie z kolumną kierownicy. Fotel jest bardzo wygodny, a my mamy niezłą widoczność. W ogóle auto jest na tyle wysokie, że siedząc z przodu czujemy się jak czymś pomiędzy SUV-em a takim zwykłym autem. No tak jakby to był podwyższony sedan. Coś jak pokroju kiedyś było BMW serii 6 GT. Pora więc na deskę rozdzielczą, która również robi wrażenie i też jest kontrowersyjna.
Tutaj, podobnie jak w innych nowych modelach BMW, mamy dwa wielkie ekrany połączone ze sobą w całość, a nowością jest listwa biegnąca przez całą szerokość deski oraz nachodząca też na boki, która jest podświetlana i na której są też przyciski. Oczywiście dotykowe przyciski. W sumie to 99% przycisków w kabinie jest dotykowych, czego jak wiecie, nie lubię. Nie lubię też motywów tych zegarów cyfrowych, bo te wszystkie motywy są futurystyczne i nie ma zwykłego, normalnego motywu z okrągłym prędkościomierzem i obrotomierzem. Ale tutaj, podobnie jak i w modelu iX, nie przeszkadza mi to, bo całe to auto jest dziwne, więc i zegary niech będą dziwne. A jak chcecie, żeby było jeszcze dziwniej, to trzeba zmienić tryb. I teraz tych trybów jest jeszcze więcej niż w iX-ie i wpływają one nie tylko na ustawienie auta, ale i właśnie na kolorystykę motywów, kolorystykę tej listwy, czy nawet podświetlenie dachu. W trybie teatr otwiera nam się od razu telewizor z tyłu i zasłaniają rolety, a w sport wyłącza kontrola trakcji. No jak widzicie, świecidełek jest tutaj więcej niż w cygańskim pałacu. Cieszę się za to, że głównego ekranu nie trzeba obsługiwać tylko paluchem czy gestami lub głosowo, ale wciąż jest iDrive z kilkoma przyciskami obok niego. Szkoda tylko, że najnowszy system BMW jest już dość skomplikowany i potrzeba dużo więcej czasu, żeby się go nauczyć. System działa na szczęście bardzo szybko i ma bardzo ładne grafiki. Aha, i ja miałem opcjonalne audio Bowers & Wilkins i gra ono rewelacyjnie. Poważnie, rewelacyjnie. Jest o niebo lepiej niż w poprzedniku. Również bardzo ładne są materiały w nowej 7. Naprawdę, w dotyku to jest najwyższa klasa. Zobaczcie chociażby na wykończenie zagłówków. Coś pięknego. Ja też miałem pakiet Gran Lusso za ponad 67 000 złotych, stąd też dużo elementów zostało pokrytych dodatkowo skórą. Niestety pojawiło się też piano black oraz lekkie skrzypienie tej środkowej podświetlanej listwy. To jeszcze sprawdźmy schowki, gdzie nawet te małe schowki na napoje są zamykane, a schowek przed pasażerem jest otwierany za pomocą przycisku, oczywiście w formie dotykowej płytki. Normalnie powiedziałbym, że jest to przerost formy nad treścią, ale taka jest cała nowa 7. Zaglądamy pod maskę. Tą o dziwo nie otwieramy za pomocą klaśnięcia uszami, tylko otwieramy zwykłym, normalnym ciągnięciem pod kolumną kierownicy i jest oczywiście na siłownikach. Niestety, ale gama silników spalinowych już taka normalna nie jest. W sumie jedyny zwykły silnik to ten, który testuję, czyli 740D, a pod oznaczeniem kryje się 3-litrowy rzędowy turbodiesel wspomagany miękką hybrydą. Pozostałe dwa silniki to 750E oraz M760E i oba to są hybrydy typu plug-in. Poprzednia generacja M760 miała 6-litrowe V12, a teraz w Europie M760E mamy 3-litrowe R6. To jest podobny spadek jak w przypadku nowego Mercedesa C63 AMG, gdzie z V8 spadliśmy na 2-litrową rzędową czwórkę. Szkoda. Szkoda też, że to właśnie Europa dostała inny silnik niż Ameryka, bo tam jest na przykład dostępne 740i oraz 760i, które mają kolejno benzynowe 3.0 R6 oraz 4.4 V8. Niestety nie dla Europy takie fajne warianty. Równolegle z nową 7 pokazano też model i7, czyli elektryczny wariant nowej 7, która jest dostępna i w Europie, i w Ameryce. Ale dziś skupmy się na spalinowej 7 dostępnej w Europie, czyli 740D. I w sumie ta 7 też ma coś pomieszane z oznaczeniami, bo jest to 740D, które ma 286 koni, czyli to powinno być 730D, bo w serii 5 model 30D, czyli 530D, ma właśnie 286 koni, a model 540D, czyli 40D silnik, ma już 340 koni. Zresztą, poprzednia generacja 740D miała właśnie 340 koni. Oj, coś BMW z tymi oznaczeniami chce chyba jeszcze mocniej podnieść ego właścicieli, bo wiadomo, im większa liczba, tym większy szpan. Im większy grill, tym większy... A zresztą...
Testowane 740D jest wyposażone w zestaw miękkiej hybrydy, który dba m.in. o jak najlepsze, wręcz niezauważalne działanie systemu start-stop i dodaje nam nieco mocy, bo teraz mamy łącznie 299 koni. I powiem szczerze, że miałem pewne obawy co do tego motoru, bo 300 koni w aucie, które ma 5,4 metra i waży 2255 kg, no nie wróży super osiągów. Dodatkowo mamy też napęd na 4 koła, co pomaga z miejsca, ale już na trasie powoduje pewne straty osiągów. Na szczęście byłem w błędzie. 740D jest naprawdę optymalnym silnikiem do tej limuzyny, bo po pierwsze mamy wystarczające osiągi, po drugie super niskie zużycie spalania, a po trzecie auto jest genialnie wyciszone, więc nie ma co mówić, że diesel nie nadaje się do limuzyny. Zacznę właśnie od wyciszenia. W kabinie, nawet przekraczając limity prędkości na autostradzie, jest super cicho, co jest genialne. Chociaż tutaj muszę oddać, że ja miałem dodatkowy pakiet termiczno-akustyczny, który zmniejsza hałas i utrzymuje dłużej odpowiednią temperaturę w kabinie. Nie mam więc odniesienia, jakby było bez tego pakietu. Oczywiście na postoju wyciszenie nie jest tak idealne, że nie słychać tego diesla, ale jego delikatny, taki basowy klekot kompletnie mi nie przeszkadzał. A jak patrzyłem na zasięg powyżej 1000 km przy pełnym baku, to nawet powodował lekki uśmiech na twarzy. Bak paliwa ma 74 litry, a auto na autostradzie przy 140 potrzebuje około 8 litrów, czyli da się zrobić ponad 900 km z prędkością autostradową. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW serii 7. Przy 120 spalanie spada o litr, a w mieście wzrasta do około 11 litrów. Bardzo ładne wyniki jak na tak wielkie auto. Poprzednie 740D paliło bardzo podobnie, które było mniejsze, lżejsze, ale i nieco mocniejsze. No właśnie, poprzednie 740D o mocy 340 koni i napędem też 4x4 robiło katalogowo setkę w 5,4 sekundy, a nowa 7, czyli ta testowana, powinna robić w 5,8 sekundy. Dużej różnicy więc nie ma, pora to sprawdzić. Wynik to powtarzalne 5,7 sekundy i to mierzone na mokrej nawierzchni. Ładny wynik i auto nie puchnie i czas 100-200 jest poniżej 20 sekund, co jak na tak dużą masę i nie za dużą moc jest świetnym wynikiem. Zrobiłem też pomiar bez procedury startu w najsłabszym trybie i wynik to 6,5 sekundy. Bardzo ładnie. Elastyczność też jest bardzo ładna i jak auto zredukuje, to ładnie przyspiesza. Oczywiście redukcja jest mocno zależna od trybu jazdy, bo w tych bardziej ekonomicznych i komfortowych czuć zwłokę, ale w sportowych ustawieniach jest już naprawdę szybka reakcja. Szkoda tylko dźwięku podbijanego przez głośniki w trybie Sport. W ogóle mamy też fajną funkcję, która nazywa się Boost, czyli trzeba pociągnąć lewą łopatkę przez kilka sekund i mamy 10-sekundowy taki tryb ataku, czyli wszystko jest ustawione na jak najlepsze osiągi. Mamy zredukowany bieg i momentalne przyspieszenie. Jak chcemy szybko coś wyprzedzić, to ta funkcja się przydaje. Ale nowa 7, podobnie jak i poprzednie generacje, kompletnie nie nastraja do szybkiej jazdy. To auto jest stworzone do tego, aby nas wyciszyć i relaksować podczas podróżowania i dokładnie tak jest tutaj. Auto jest super komfortowe, super wyciszone i świetnie pokonuje wszelkie nierówności. Jazda w trasie to czysta przyjemność, ale nawet i po mieście jest przyjemnie i to mimo tak wielkich wymiarów. Nie czuć, żeby to auto było aż tak duże. Oczywiście też seria 7 jest naszpikowana bajerami i jednym z fajniejszych jest aktywny asystent jazdy, który ciągle wykrywa skrzyżowania, samochody czy zakręty i sam zwalnia przed takimi przeszkodami.
Działa to rewelacyjnie, w przeciwieństwie do asystenta pasa ruchu, który w deszczu kompletnie się gubił. Jak widzicie, jest też rozszerzona rzeczywistość, wyświetlana na zegarach, gdzie pokazuje nam przeszkody, czy na przykład komunikaty z nawigacji, gdzie mamy skręcić. Nowa 7 ma w standardzie pneumatyczne zawieszenie oraz tylną oś skrętną, która skręca do 3,5 stopnia. I dzięki tym dwóm bajerom mamy super komfort oraz niezłą średnicę zawracania, bo przypominam, auto jest długości europejskich pick-upów. Ale niestety kosztuje więcej niż nowe pick-upy. Dużo więcej. Podstawowy BMW serii 7 startuje od 525 tysięcy złotych i jest to właśnie wariant 740D X-Drive o mocy 299 koni. Najtańsza benzyna 750E o mocy 490 koni, to już wydatek 620 tysięcy złotych, a elektryk i7 o mocy 544 koni startuje od 650 tysięcy złotych. Ale to są ceny podstawowe, bo testowane 740D nie kosztowało 525 tysięcy, tylko 817 tysięcy złotych. W klasie premium dodatki kosztują i tutaj przykładowo matowy lakier to 20 tysięcy złotych, pakiet M 35 tysięcy złotych, opcjonalne audio 30 tysięcy złotych, pakiet termiczny 10 tysięcy złotych. Pakiet z tymi oddzielnymi fotelami z tyłu plus wielki telewizor rozkładany to koszt 58 tysięcy złotych. Jest jeszcze pakiet wnętrza Gran Lusso, o którym mówiłem wcześniej, i ten kosztuje 67 tysięcy złotych. No jest drogo, ale tak było zawsze. Nowe BMW serii 7 jest tak brzydkie, tak dziwne i tak kontrowersyjne, że aż fajne. Poważnie, spodobał mi się ten samochód przez to, że jest właśnie tak kontrowersyjny i każdy go wytyka palcami, część szydzi, a druga część chwali go w niebogłosy. Tutaj nie da się przejść obojętnie obok tego auta. Auto jest spójne, począwszy od wyglądu zewnętrznego, przez wewnętrzny, a nawet i przez gamę silnikową. Do tego dorzućmy bajery z drzwiami czy z tym wielkim ekranem dla pasażerów i mamy auto, które stawia bardzo wysoko poprzeczkę w swojej klasie. Nie jest to oczywiście poprzeczka dla wszystkich, bo tak jak mówię, auto jest turbo kontrowersyjne i zdaję sobie sprawę, że dużej części osób wizualnie się po prostu nie podoba. Zresztą, mi też wizualnie się nie podoba, ale ma w sobie coś, co mi przypomina stare BMW E65 i mam do tego sentyment. I oczywiście, pod całą tą kontrowersyjną otoczką, to jest wciąż BMW pod kątem prowadzenia, osiągów i komfortu. Czyli to auto jest dziwne, jest inne, jest nową serią 7. Cześć! Cześć. I jeszcze raz. Cześć.